Witam Cię serdecznie, Damianie, witam wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj mamy też ciekawą postać, Damian Trela, autor książek dotyczących UFO. No i zaprosiłem Cię dzisiaj na taką krótką pogawędkę dotyczącą takich dolnośląskich zagadek związanych z UFO. Witam Cię serdecznie. Witam Cię serdecznie, bardzo miło mi gościć na Twoim kanale. Na początek może takie pytanie. Ja nie ukrywam, że jesteś już trzecią osobą, z którą próbuję poruszyć ten temat tego dziwnego kongresu Stanów Zjednoczonych i która wypowiada się, która ma swoje zdanie na ten temat oczywiście, no nie? Natomiast oczywiście w ostatnich czasach na terenie, w internecie i w ogóle temat UFO jest dosyć takim tematem bardzo burzliwym, prawda? Zaczynają pojawiać się różne kwestie, co będzie, jeżeli nastąpi ujawnienie, co będzie, jaka będzie dyplomacja na przykład, no bo przecież trzeba nawiązywać stosunki z jakimiś innymi istotami, jak to będzie wyglądać i tak dalej. Moje pytanie do Ciebie jest bardzo proste. Czy ogólnie to wszystko, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych, w kongresie, czy kongres faktycznie powiedział coś sensownego, rzeczywistego, merytorycznego i czy tak naprawdę można by się spodziewać jakiegoś takiego nadchodzącego przełomu albo nadchodzącego ujawnienia tego, co ma nastąpić? Jak Ci się wydaje? No, co mogę sądzić na ten temat, to to, że na pewno jest to w tym momencie bardzo duża pożywka dla UFO entuzjastów, szczególnie tych w Stanach Zjednoczonych. Temat jest bardzo nośny. Rodzi się z tego jakiś paradoks taki troszeczkę, bo sporo się dzieje, sporo się dyskutuje na temat UFO, gdzie jeszcze do niedawna ten temat był mocno dementowany na różnych płaszczyznach medialnych, rządowych. Teraz jest zupełnie na odwrót, jesteśmy jakby o 180 stopni obróceni. A paradoks wynika z tego taki, że tak naprawdę jak popatrzymy w ogóle na statystyki jakiejś obserwacji UFO, czy to na świecie, czy nawet i w Polsce, to generalnie jest ich bardzo niewiele, wręcz mało. A w tym momencie, mimo tego, że skala zjawiska jest tak nikła, już abstrahuję od tego, że ten fenomen generalnie manifestuje się w formie takich różnych fal, że tak powiem, o czym świadczą różne okresy historyczne, ale ja jestem tego obserwatorem od samego początku, przyglądam się temu uważnie, co się dzieje w kongresie. Nie jestem takim entuzjastą, nie podzielam tego entuzjazmu tak mocno jak niektórzy, że jesteśmy blisko jakiegoś przełomu i możemy się spodziewać jakiegoś spektakularnego ujawnienia. Na razie to jest po prostu przepływ różnych informacji. Nie do końca wiemy, na ile wiarygodnych. Pojawiają się sygnaliści. Ostatnim takim najbardziej znanym to jest, jak on się nazywa, Dave. Tak. Tak. Ten pan, który jak najwięcej chce powiedzieć w kongresie. Ja myślę, że w tych sensacjach jest jakby jakieś drugie ukryte dno. Nie wiem, czy to zmierza ku takiemu celowi, jak wszyscy myślą, że będzie jakieś wielkie ujawnienie. Myślę, że jest to używanie, zresztą nie pierwszy raz, UFO, tematu UFO do różnych celów. Tak było niegdyś w rządzie amerykańskim, że ten temat UFO był wykorzystywany i zastępowany pewnymi, albo inaczej wykorzystywany do tego, żeby zatuszować pewne inne rzeczy. Wydaje mi się, że to jest jakiś taki bardzo jasny sygnał wysłany do różnych państw na świecie, takich jak Rosja, Chiny, o tym, że Stany Zjednoczone dysponują jakąś technologią. Niekoniecznie to wszystko, co się mówi w kongresie, jest prawdą. Wydaje mi się, że jest tym właśnie to ukryte dno. I to jest jakby taki jasny sygnał wysłany światu, że my dysponujemy jakąś bardzo mocną technologią i macie się nas bać. A ci wszyscy ludzie być może są taką przykrywką, takimi pionkami wykorzystywanymi do tej niecnej gry wywiadowczej, że tak powiem. Czy nie uważasz, że to się wszystko za szybko dzieje, na przykład? To jest takie moje spostrzeżenie, bo zobacz, najpierw cały świat krzyczy, że jest jakaś, załóżmy tam, zaraza. Tutaj cały świat staje na głowie. Za chwilę, kiedy już zaczyna zanikać takie zainteresowanie tą zarazą, to nagle jest bardzo dziwna wojna, prawda? Jest to bardzo dziwna wojna, gdzie propaganda tłumaczy, jacy to niezwyciężeni są Ukraińcy, a jacy to słabi są
Rosjanie, którzy mają tylko te 34 przykładowo, no ale tymczasem Rosjanie sobie siedzą tam prawie 2 lata i Ukraińcy nie są w stanie zwyciężyć tego T-34 z II wojny światowej, no nie? Także to już świadczy o tym, że jest to propaganda w jakimś stopniu i w momencie, kiedy przygasa kwestia dotycząca takiego zainteresowania tą sprawą, załóżmy ukraińską, to nagle wyskakuje ta kwestia związana z UFO. Także jakby po prostu mam wrażenie, że nie ma chwili na oddech, nazwijmy to, nie? Żebyś przypadkiem przez te całe ostatnie 4 lata przypadkiem nie zdystansował się i przypadkiem nie zaczął myśleć. Czy to też nie ma takiego jakiegoś celu? Że to wszystko tak błyskawicznie jedno po drugim następuje. No, wiadomo, tutaj wchodzimy na grunt jakby teorii spiskowych, ale nic się nie dzieje przypadkiem. Wydaje mi się, że wszystko jest jakby poukładane. Jest to pewien proces, który zachodzi. Różnie go nazywano. Proces, który prowadzi do jakiegoś celu, do jakiejś transformacji takiej, nie wiem, na tle być może globalnym. Być może jesteśmy świadkami bardzo ciekawych czasów. No to na pewno, to na pewno. Organizacja amerykańska, która nosi nazwę AARO, tak? AARO. Tak. Opublikowała taką mapkę świata, zaznaczając różne takie ufologiczne hotspoty. No i takim wyszczególnionym miejscem na tej mapce jest również Polska. Bardziej może część wschodnia Polski. To jest bardzo ciekawa sprawa. Na tej mapce nie ma w ogóle na przykład Dolnego Śląska, który jest tak mocno przez Ciebie akcentowany jako jeden z kilku takich biegunów ufologicznych w Polsce. Co jest ważniejsze, ta Polska wschodnia czy Dolny Śląsk Twoim zdaniem w tych kwestiach ufologicznych? Powiem tak, przyglądałem się tej mapce, wchodziłem na tą stronę i zastanawiało mnie właśnie to, dlaczego Polska w ogóle została uwzględniona, tak, w tym rankingu światowym, w cudzysłowie, i dlaczego to jest właśnie ta część wschodnia bardziej i nie ma tam faktycznie ujętego Dolnego Śląska, nie ma ujętych innych jeszcze obszarów takich bardzo aktywnych, albo inaczej miejsc, które były niegdyś bardzo aktywne, bo teraz wychodzę z założenia, że ta skala manifestacji jest bardzo niska. I generalnie to, co do mnie dociera od różnych ludzi, którzy się ze mną kontaktują, którzy chcą się ze mną podzielić swoimi przeżyciami, no to zwykle to są jakieś relacje takich dalekich obserwacji, jakichś świateł, częściej jakichś takich trójkątnych obiektów, które no, też mogą wskazywać na to, że mamy do czynienia niekoniecznie z UFO, ale być może z jakąś tajną technologią. No, jesteśmy członkiem NATO. W tym momencie znajdujemy się w strefie buforowej, transgranicznej, jeśli chodzi o to, jak się kształtują stosunki geopolityczne. Więc wydaje mi się, że ta mapa pokazuje tak naprawdę aktywność właśnie tą geopolityczną. To, że to jest blisko granicy białoruskiej, ukraińskiej, no nie jest przypadkiem. A to, że tak naprawdę to nie odzwierciedla w żaden sposób skali, w jaki sposób zjawisko UFO manifestowało się, czy też manifestuje się na obszarze Polski. Bo uważam, że Dolny Śląsk, jako ta część południowo-zachodnia Polski, była bardzo aktywna pod kątem ufologicznym. Jest bardzo wiele miejsc, o których piszę w swoich 2 ostatnich książkach, gdzie dochodziło do bardzo wielu ciekawych różnych zdarzeń i szczególnie takich zwanych bliskich kontaktów z UFO. A w ogóle dlaczego Dolny Śląsk? Co takiego szczególnego jest w tym regionie, poza zamkami, których jest więcej niż nad Loarą, po prostu niż w całej Francji, prawda? Co takiego jest intrygującego w tym regionie, że tutaj właśnie można zaobserwować te kwestie związane z latającymi spotkami albo przykładowo z UFO, twoim zdaniem? Wiesz co, po pierwsze ja pochodzę tutaj z tego rejonu, ja jestem mieszkańcem Legnicy i zawsze mi było bliżej tutaj, kiedy zacząłem się zajmować już tak fachowo tym tematem i zacząłem zbierać takie różne doniesienia, meldunki tutaj z tego obszaru. Zawsze było mi bliżej docierać bezpośrednio do świadków, bo generalnie nigdy się, chociaż nie przez jakiś czas też praktykowałem jakieś takie dojazdy w różne miejsca Polski, ale generalnie skupiałem się tutaj na tym swoim rodzimym obszarze, który jak się okazało, no jest pod względem właśnie różnych takich historii bardzo interesujący. No może by nie bez kozery nawet się mówi o Dolnym Śląsku jako tym tajemniczym Dolnym Śląsku, bo jest wiele ciekawych historii z okresu II wojny światowej związanych właśnie z Dolnym Śląskiem, z obszarem górskim. Ale co jest szczególnego w Dolnym Śląsku to, że na jego obszarze znajduje się
obszar górski, to są Sudety i Karkonosze. I właśnie w tym obszarze najczęściej dochodziło do obserwacji UFO. Jest jakiś ścisły związek, wiesz, z tą ilością statystycznie obserwacji UFO. Częściej można UFO obserwować właśnie w obszarach górskich niż innych. I ta zasada, że tak powiem, ten paradygmat jakby funkcjonuje w wielu innych obszarach na świecie. Także Dolny Śląsk nie jest pod tym względem jakimś wyjątkiem. Ale to też to, że tak wiele mi się udało zebrać tych relacji, to wynika z tego, że po prostu byłem bardzo aktywny jako dokumentalista i wydaje mi się, że Dolny Śląsk jest takim jednym z niewielu obszarów Polski, który został tak dokumentnie, że tak powiem, spenetrowany pod tym kątem i poprzez nie tylko moją aktywność, bo nie byłem jedyną osobą, która zbierała takie relacje tutaj na tym obszarze, ale głównie z tego względu Dolny Śląsk zaistniał, że tak powiem, w tych statystykach. Po prostu byli ludzie, którzy interesują się tym tematem, którzy zbierają takie relacje. To wśród takich osób jestem ja. Ale myślę, że gdybyśmy się przejechali po innych rejonach Polski i porozmawiali z ludźmi, myślę, że też byśmy podobne historie zebrali. Jednak istnieje jakiś ścisły związek z pewnymi newralgicznymi miejscami, a obserwacjami UFO. Chyba 2 tygodnie temu robiłem taki program, naszą rozmowę z Piotrkiem Cielebiasiem. On jest akurat redaktorem Nieznanego Świata. Tak. I też sytuacja jest taka, że wpadł mi w ręce najnowszy numer Nieznanego Świata i tam piszesz o takim związku UFO z miejscami mocy. Czy mógłbyś jakoś tak bardziej przybliżyć ten problem i jak on by w tym przypadku odnosił się do tego regionu, jakim jest Dolny Śląsk? Tak, kojarzysz film Bliskie spotkanie trzeciego stopnia Stevena Spielberga? Tam jest w tym filmie tak właśnie bardzo mocno wyeksponowane takie miejsce, które się nazywa Devil's Tower, czyli taka wieża diabła. To jest miejsce, gdzie główni bohaterzy tam później są świadkami lądowania UFO. To miejsce nie bez przyczyny zostało wybrane przez Spielberga do swojego filmu, ponieważ tam od dawna obserwuje się UFO. I to miejsce w ogóle jest bardzo aktywne właśnie pod względem mocy, tak zwanej umownie nazwanej mocy. Na przykład Indianie miejscowi tam od dawien dawna kojarzą to miejsce właśnie jako takie miejsce magiczne, organizują różne rytuały swoje w tym obszarze. I to jest taki ciekawy odnośnik do tego, jeśli chodzi właśnie o miejsca, których nie da się pod względem jakiejś energetyki wykryć przy użyciu konwencjonalnych narzędzi, takich jak, nie wiem, licznik elektromagnetyczny czy tego rodzaju urządzenia. Ale są pewne miejsca, na które radiosteci na przykład mówią jako miejsca mocy. To są miejsca takiej aktywności pola geomancyjnego, tak nazywają to radiosteci, chociaż niektórzy nazywają inaczej te różne skupiska energetyczne, w których można bardzo łatwo popadać w różne stany zmienionej świadomości. I zresztą nie bez przyczyny te miejsca znajdują się na mapie, gdzie możemy właśnie znaleźć jakieś różne megalityczne budowle, bo w takich miejscach właśnie stawiano takie budowle w dawnych czasach. Słynny Stonehenge, czy w ogóle obszar hrabstwa Wiltshire w Wielkiej Brytanii, gdzie też notabene pojawiają się często kręgi, piktogramy zbożowe. Także to ma taki ścisły związek z tym. Ja takich miejsc, jak się okazuje, też jest kilka na obszarze Dolnego Śląska. I to są obszary górskie. W takich miejscach były niegdyś właśnie kulty pogańskie. Chodzi na przykład o taki rejon jak Góra Połom na Dolnym Śląsku, koło miejscowości Wojcieszów, położonej właśnie w Sudetach, bodajże w Sudetach Zachodnich. To jest też Góra Chełmiec, znajdująca się niedaleko Wałbrzycha. To jest Góra Ślęża. No i w ogóle takie obszary Sudetów typu Rozdroże Izerskie, Grzbiet Kamienicki. To są miejsca, w których znajdowały się niegdyś różne ośrodki kultu pogańskiego. Chociaż o nich niewiele można poczytać w literaturze takiej fachowej, naukowej, ale na przykład Góra Połom jest tego takim świetnym przykładem. Zresztą to jest teraz miejsce wydobycia różnych kruszców, wapienia, tam jest kopalnia
ja w tym obszarze na przestrzeni wielu lat zebrałem mnóstwo różnych historii i te wszystkie obserwacje głównie koncentrowały się wokół tej góry. I to był przekrój taki bardzo szeroki, od dalekich jakichś obserwacji do bardzo takich spektakularnych, bliskich spotkań z UFO. I ja w artykule, który został właśnie zamieszczony w najnowszym numerze Nieznanego Świata, wystawiam taką tezę, że nie jest przypadkiem, że takie zjawiska można zaobserwować właśnie w miejscu, gdzie koncentrują się takie nieznane nauce energie, bo w takich miejscach, z racji tego, że były wybierane jako miejsca kultu, łatwo można było popadać w różne stany kontemplacyjne, duchowe, stany zmienionej świadomości. I wydaje mi się, ludzie, którzy doświadczają takich zjawisk, które ogólnie nauka jeszcze nie jest w stanie pojąć, zrozumieć, to są ludzie, którzy po prostu mają pewne, nawet być może nieświadomie, zdolności pewne, które sprawiają, że łatwo popadają właśnie w takie stany i mogą doświadczać pewnych zjawisk. Bo gdy zaczniemy się zastanawiać nad tym, jakie jest pochodzenie, jaka jest geneza zjawiska UFO, to oczywiście w literaturze dominuje pogląd, że jest to zjawisko pozaziemskie. Ja natomiast na przestrzeni wielu lat, jak się zajmuję tym tematem i zbieram różne relacje, ten swój pogląd dosyć mocno przewartościowałem i widzę w tym, dostrzegam w tym bardziej zjawisko, które nie do końca pochodzi, jest pochodzenia pozaziemskiego, ale bardziej ma pochodzenie, powiedzmy, innowymiarowe. I w takich miejscach można się z takim zjawiskiem zetknąć często. Jesteś autorem też kilku książek, prawda? Dotyczących kwestii związanych z UFO, z Dolnym Śląskiem. Które zdarzenia opisywane w Twoich książkach z terenu Dolnego Śląska uważasz ogólnie za takie najciekawsze wydarzenia powiązane z tematyką UFO? Zebrałem tych relacji mnóstwo. W moim archiwum mam ponad 200 różnych przypadków z Dolnego Śląska i powiedzmy, że 40% opisałem je w 2 ostatnich książkach. Wybrałem te najbardziej ciekawsze. No i trudno jest tak selekcjonować, które były takie najbardziej niezwykłe, ale myślę, że były szczególne dla mnie te, w których mogłem poczuć się jako taki prawdziwy dokumentalista, taki dziennikarz śledczy. Bo kiedy na przykład opiszę w swojej ostatniej książce o takim zdarzeniu w Stroniu Śląskim, które wprawdzie rozegrało się dosyć dawno temu, bo jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku. Stronie Śląskie to jest miejscowość też w obszarze górskim, właśnie w Sudetach położona, i skontaktował się ze mną pewien pan, który opowiedział mi o tym historię, jak był jeszcze dzieckiem i brał udział w takich feriach zimowych i ich ośrodek noclegowy znajdował się właśnie w szkole, która zresztą do dzisiaj funkcjonuje tam w Stroniu Śląskim. I opowiedział mi o tym, że jak podczas jednego z noclegów, jako dziecko, miał wtedy może 8 lat, 9, zobaczył takie wpadające jasne światło do pokoju, które wprawiło go w totalne osłupienie, bo jeszcze doznał takiej dziwnej wizji, gdzie w tym świetle widział takie ułożone w promieniu ekrany. I ta historia mnie tak zaciekawiła, że postarałem się poszukać innych świadków tego zdarzenia, no bo on twierdził, że w tym czasie wiele osób obserwowało coś, co podleciało pod budynek szkoły i nawet doszło do awarii prądu wtedy. Więc historia mnie zaciekawiła, a po latach ciężko znaleźć cokolwiek, ale jak się okazało, szczęście mi trochę dopisało, bo zacząłem zamieszczać różne apele na pewnych forach internetowych osób, które jeszcze mogły pamiętać tamte czasy i były uczestnikami takich ferii. No i poszczęściło mi się, bo znalazłem jeszcze jednego świadka, który przypomniał sobie o tej historii i opowiedział mi, że tamtej nocy, to był bodajże rok 66, też zobaczył światło, które wpadało do pokoju, w którym nocował. Był wtedy z innym jeszcze kolegą i kiedy jeden z nich otworzył okno, to nagle okazało się, że przy budynku wisi sobie taki obiekt w kształcie dysku, migający kolorowymi światełkami, obracający się tak wokół własnej osi. I ten obiekt miał może 3-4 metry średnicy i strzelał takim promieniem światła. I ewidentnie jakby penetrował tym światłem
poszczególne okna w budynku. I co ciekawe, ten chłopiec, który pierwszy otworzył okno, akurat ten mój świadek relacjonujący to zdarzenie, później miał problemy ze wzrokiem. Musiał chodzić do okulisty, bo miał bliższy kontakt jakby z tym promieniem, który padł od strony tego obiektu. I co ciekawe, później doszło do zaniku prądu faktycznie. Podobno padł transformator w budynku. A zdarzenie było na tyle spektakularne, bo ten obiekt prawdopodobnie unosił się wisiał tam przez kilka dobrych minut i została nawet wezwana milicja ówczesna na to zdarzenie, ale nie wiadomo jak się potoczyła interwencja, nie wiemy czy doszło tam do jakiejś próby kontaktu, czy też nie wiem, właśnie jakiejś próby kontaktu. No, w każdym razie obiekt w pewnym momencie po prostu zniknął, odleciał. No i to jest taka historia ciekawa właśnie pod tym względem, że po wielu latach udało mi się wyciągnąć pewne fakty. Podobna historia też, która rozegrała się na Dolnym Śląsku, którą opisuję w swojej książce. Rozegrała się troszeczkę później, bo pod koniec lat 80. albo na początku lat 90. w miejscowości Jawor, to jest niedaleko Legnicy. I to jest też historia, którą zdała mi pewna kobieta po latach, która obecnie mieszka właśnie w Legnicy. Postanowiła mi się podzielić ze swoją historią. I udało się ją potwierdzić właśnie na podstawie prasy lokalnej, bo po zapoznaniu się z historią udałem się do archiwum i udało mi się znaleźć nagłówek prasowy, który potwierdza tą historię, a rzecz miała miejsce właśnie na początku lat 90. Pewna pani wtedy akurat przyszła odebrać swoje dziecko ze szkoły. Była godzina 17, październik bodajże 1990 roku i wyobraź sobie, że przychodząc z dzieckiem, który miał 7 lat, chyba to była pierwsza klasa podstawówki, nagle widzi, jak z nadbudynków nadlatują dwa takie cylindryczne obiekty ciemnego kształtu. Mimo tego, że było ciemno, to jednak była w stanie ta kobieta dostrzec jakieś kontury czegoś, co leciało, zwłaszcza, że te obiekty emanowały jakimś światłem, takim strzelającym promieniem w stronę Ziemi. Tak, w takich cyklikach kilkusekundowych ten promień strzelał z tego obiektu, a obiekty wisiały, dosłownie leciały nad budynkami, które to była wysoka, wielka płyta, takie 4-piętrowe budynki i dosłownie to leciało 4-5 metrów nad tymi budynkami i praktycznie przeleciało nad tą kobietą i nad dzieckiem i w pewnym momencie ten obiekt strzelił promieniem i trafił tego chłopca, który przechodził przez te pasy. I ten chłopiec w pewnym momencie się przewrócił, ona podbiegła do niego, już nie widziała, jak te obiekty się oddaliły, ale podobno byli inni świadkowie wtedy, no akurat nie udało mi się dotrzeć do tych innych świadków. No i chłopiec był przez moment taki zdezorientowany, nie wiedział, co się stało. Później, jak się okazało, kiedy przyszła z synem do domu, to zauważyła na jego ciele jakieś takie bąble, które przypominały tak, jakbyśmy się poparzyli pokrzywą. Ona się tym trochę przeraziła, połączyła fakty ze sobą, więc udała się do szpitala na SOR i co tam, lekarz to zbagatelizował, przepisał jakąś maść, która faktycznie pomogła. Ale historia, jak się okazało, miała taki swój trochę szerszy wydźwięk, bo syn jeszcze troszeczkę nie domagał. Jej się to wydawało dosyć dziwne, bo miała jakieś bóle głowy, może ta wysypka zniknęła, ale taki stan dziwnego otumamienia, dezorientacji, jakiegoś bólu głowy był jeszcze obecny przez kilka dni, więc ona nawet to zgłosiła na policję. Jak się okazało, w ogóle w okolicy było wiele podobnych przypadków wśród mieszkańców i podejrzewano nawet zatrucie wodą. No ta historia mnie tak zaciekawiła, że zacząłem grzebać, szukać informacji na ten temat, no i okazało się, że znalazłem artykuł, który właśnie zamieszczam w swojej książce i tam jest opisana ta historia, bo jak się okazało, ta znana relacja kobiety była fragmentarycznie przedstawiona tam w tej prasie. Może troszeczkę te informacje były przez dziennikarza, który spisywał tą relację, jakoś tam trochę przekłamane. No ale fakt jest faktem, że historia się potwierdziła. No i to jest też takie znamienne, że w wielu tego typu zdarzeniach, szczególnie tych takich bliskiej kategorii, kiedy dochodzi do takiego bardziej bezpośredniego kontaktu z tym zjawiskiem, może dojść do różnych właśnie incydentów. Między innymi takich incydentów, gdzie dochodzi do jakichś skutków ubocznych, kiedy ktoś na przykład właśnie ulega jakiemuś porażeniu, ma jakieś dziwne ślady na ciele. Podobnych historii udokumentowałem też kilka w swojej historii. Niektóre właśnie też dotyczyły obszaru Dolnego Śląska. Ale to są takie dwie
takie moje szczególnie lubiane przeze mnie historie. No oczywiście jest ich więcej. Moglibyśmy tak dyskutować bardzo długo. Jest jeszcze takie zdarzenie, które też właśnie opisuję w najnowszej książce, które rozegrało się między Wrocławiem a Legnicą, niedaleko Środy Śląskiej, w miejscowości bodajże Jełcz, chyba tak się nazywa ta wioska. Tam jest taka kopalnia odkrywkowa. I też taka bardzo ciekawa historia, taka bardzo spektakularna. Ona się akurat rozegrała niedawno, bo jakieś 10-12 lat temu. Opowiadała mi tą historię dziewczyna, która właśnie mieszka tam w okolicach i wybrała się pewnego wieczoru ze swoim chłopakiem na taki romantyczny wypad właśnie w pobliżu tej kopalni odkrywkowej, bo tam jest takie bardzo piękne pole widokowe, można ładnie oglądać sobie gwiazdy. Zatrzymali się autem właśnie na takim wzniesieniu, obserwowali sobie gwiazdy, no i taki początek, można powiedzieć, wręcz filmowy, jeśli chodzi o kontakt z UFO, bo w pewnym momencie zobaczyli takie światło przemieszczające się po niebie, które migotało w jakichś określonych cyklach kolorowymi światłami. No i oni to uznali, że to jest samolot, który sobie tam ląduje, bo faktycznie niedaleko jest lotnisko we Wrocławiu, więc to jest też trasa podchodzenia samolotów na lądowanie. Ale co się okazało, nagle ten obiekt widoczny z dużej odległości w pewnym momencie się zatrzymał. I tak wisiał przez chwilkę, po czym później zaczął się cofać. I tą samą trajektorią lotu, opadającą zresztą, zaczął tak unosić się do góry i w pewnym momencie zniknął. No i to ich tak bardzo zaciekawiło, no ale dalej sobie obserwowali niebo i nagle wyobraź sobie, że w pewnym momencie to coś, nie wiem czy to, co było widoczne tam w pewnej odległości, nagle pojawiło się nad nimi. Tam z tyłu za samochodem, gdzie zaparkowali, był taki teren zalesiony i w pewnym momencie na tle tych drzew pojawił się taki sporych rozmiarów dysk, w średnicy może 3-4 metrów, który właśnie w środku miał dokładnie taką samą sekwencję świateł, jak widzieli ją jeszcze kilkadziesiąt minut wcześniej z dużej odległości. I ten obiekt w pewnym momencie też tak nad nimi zawisł, później przemieścił się bezdźwięcznie, bardzo nisko nad drzewami, w stronę tej kopalni odkrywkowej i tam się w pewnym momencie schował. Bo jak już coś takiego zobaczyli ta dwójka młodych ludzi, no to już uznała, że coś się faktycznie dzieje ciekawego, więc nie odważyli się wyjść z samochodu, siedzieli po prostu i patrzyli, co się będzie działo dalej. No i jak się okazało, był ciąg dalszy tej historii. I w pewnym momencie, a to były godziny takie nocne, prawda? I w pewnym momencie w pobliżu tej góry wyłania się taka łuna świetna, a z niej wydobywa się taki obiekt, który przypominał trochę taką meduzę, z takim poszarpanym właśnie kształtem falistym. I w środku było takie kółko światła, nie pamiętam, chyba jasno-niebieskiego koloru. I to coś tak zawisło i wisiało dosłownie przez kilkadziesiąt minut. Oni patrzyli na to, no i w pewnym momencie już widzieli, że coś trzeba zrobić, prawda, że to już za długo trwa. Mężczyzna odpalił samochód, włączył światła i w tym momencie to zjawisko zareagowało bardzo inteligentnie na ten ruch. Mimo tego, że znajdowali się w odległości może 300-400 metrów od tego zjawiska. Po prostu tak jak za wstrzyknięciem palca ta meduza nagle tak jak stała, wisiała sobie na wysokości 20 metrów nad tą skarpą, po prostu nagle cyk, schowała się za tą górką. I oni już stwierdzili, że to już jest za dużo, więc zaczęli wycofywać samochód i wyjeżdżać z tego miejsca i w pewnym momencie ta kobieta, która właśnie nie relacjonowała to zdarzenie, patrzy, nagle widzi taki ciemny kształt, przemieszcza się w stronę jakby tej przed tą górą. Ona się w pewnym momencie zatrzymała, jak się przyjrzała dokładnie, to zobaczyła, że to był taki pionowy, stożkowaty obiekt, trochę przypominający właśnie taki lądownik księżycowy z takimi 3 bulajami w środku. I to na takich 3 odnóżach stanęło sobie przed tą górką i tak stało przez moment. Ona relacjonowała temu swojemu partnerowi, że to co widzi, on już akurat był skupiony na manewrze wyjeżdżania z tego miejsca, więc nie za bardzo widział to, co tam się działo. I w pewnym momencie ten obiekt zaczął się unosić do góry. I tak jak w filmach Transformers, w pewnym momencie się po prostu przepoczwarzył z powrotem jak kształt dysku. I w takiej postaci już dysku zaczął się unosić wysoko do góry. I oni już tam odjechali. Jeszcze jak byli na zakręcie, to widzieli, jak te światełka tam sobie unosiły się do góry i w pewnym momencie ten obiekt oddalił się. No i to też jest takie znamienne, prawda, bo to zdarzenie się rozegrało właśnie w miejscu, gdzie jest kopalnia odkrywkowa. No i ja łączę właśnie widzę jakiś związek logiczny między miejscami pojawienia się takiego zjawiska, takich zjawisk, a właśnie obszarami górskimi, gdzie znajdują się duże złoża
różnych ród i innych pierwiastków. No, wiadomo, że Dolny Śląsk słynie właśnie z różnych obszarów kopalnych i te złoża rudy i nie tylko różnych pierwiastków są tam w bardzo dużych ilościach. Jest z tym jakiś związek prawdopodobnie. No, Dolny Śląsk jest bardzo mineralny, bo jeżeli chodzi o minerały, o kamienie, no to tam jest masa rzeczy. Zresztą też twierdzą niektórzy, że UFO lubi złoto, no nie? A prawda jest też taka, że największe pokłady złota są głównie też na Dolnym Śląsku, szczerze mówiąc, prawda? Tak, tak. Złotoryja na przykład, takie miejsca już no, nieaktywne, gdzie były kiedyś kopalnie wydobywcze, ale też w takich miejscach właśnie sporo różnych tego historii odnotowałem w swoim archiwum. Także trudno to nazwać przypadkiem, jeśli chodzi o obszary górskie. Ja ci powiem tak szczerze, ja to się troszeczkę tematyką UFO zainteresowałem w momencie, kiedy pisałem pracę, oj przepraszam, na temat Mormonów. No i właśnie się okazało tak, że w Stanach Zjednoczonych w XX wieku pojawiła się bardzo duża grupa ludzi, którzy wzięli sobie pod lupę całe te objawienia Josepha Smitha, no bo wiadomo, jakieś tam złote księgi, jakieś tam światła w lesie, jakieś tam nie wiadomo, bliżej nieokreślone kwestie, cała ta doktryna, że żyją ludzie na innych planetach, że my znikamy, przemieszczamy się między tymi planetami i tak dalej, i tak dalej. Więc Mormonów wzięto, osoby zainteresowane załóżmy UFO, to wzięły praktycznie Mormonów tak pod lupę, żeby to przeczesać dosyć dokładnie. Zresztą jak ktoś zajrzy na mój kanał, to tam jest cała playlista Mormoni, tam jest masa i najwięcej chyba informacji w języku polskim na YouTubie dotyczących Mormonów. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do czegoś takiego, że właśnie wczoraj prowadziłem rozmowę z jedną osobą na temat, czy istnieje, nazwijmy to w cudzysłowie, tak powiem, zagrożenie stworzenia kościoła ufologicznego, prawda? Bo jest to dosyć ciekawe zagadnienie w stosunku do tego, co się dzisiaj dzieje, kiedy tak ten kongres, jakby mam wrażenie, na siłę wpycha pewne rzeczy. To, co ty słusznie powiedziałeś, być może tu nie chodzi wcale o UFO, być może tu chodzi o to, że Stany Zjednoczone chcą, nie wiem, zaimponować Chinom, czy Rosji, czy komuśkolwiek innemu w jakiś inny sposób, albo może cokolwiek innego mieć nastąpić, o czym my jeszcze na przykład nie wiemy, prawda? A to wszystko to jest tylko taki płaszczyk. Zresztą Stany Zjednoczone są mistrzami w wywieszaniu fałszywej flagi. To już historia pokazała też nie raz, że to jest mistrzostwo akurat. Ale właśnie się zastanawiałem, jak twoim zdaniem, czy na przykład bo istnieją pewne środowiska ufologiczne, tak to nazwijmy, różne. Jedni tam popierają pewne rzeczy, inni tam obalają, negują. Ale czy, jak twoim zdaniem, czy istnieje zagrożenie stworzenia takiego ogólnego kościoła, który miałby w sumie opierać się tylko i wyłącznie o te kwestie związane z UFO? No wiesz co, dowodów na to zagrożenie na pewno istnieje. No, mamy bardzo wiele różnych organizacji religijnych, parareligijnych, które bazowały na właśnie kulcie UFO. Takie stowarzyszenia też istniały w Polsce, także jest to ewidentnie zagrożenie, no bo wiesz, kwestia taka, że ktoś się zajmuje tematem UFO, traktuje to tak jak ja, bardziej pod kątem właśnie empirycznym, badawczym, to jest to chęć poznania czegoś, tak? Ale niektórzy przekraczają tam jakby trochę taką niebezpieczną granicę i szczególnie osoby na przykład, które są tak zwanymi kontaktowcami, taki termin funkcjonuje w literaturze ufologicznej. To są ludzie, którzy mieli częste kontakty właśnie z UFO, uważali się za takich kontaktowców, jakichś posłańców, że tak powiem, religijnych. I w pewnym momencie właśnie te osoby stawały się przyczynkiem tworzenia różnych kultów, które, no przykład jest jeden taki szczególny z lat 90. XX wieku w Stanach Zjednoczonych, sekta Heaven Gate, która pociągnęła istnienie chyba, nie wiem, prawie setki ludzi. Zdaje się, że popełniła masowo samobójstwo, licząc na to, że zostaną zbawieni przez kosmitów, którzy przylecą. Tak więc jest to zagrożenie takie, jeśli człowiek się zafiksuje bardzo w tym wszystkim i, że tak powiem, pogubi albo pójdzie niewłaściwą ścieżką, drogą, to może to stanowić dla niego pewne zagrożenie oczywiście. Zresztą zagrożenie dla niego i dla innych też, dlatego że on będzie się też z innymi spotykał i stykał, prawda?
i on będzie musiał, bo o ile on by poszedł sobie do pustelni i tam pewne rzeczy przetwarzał, to inna sprawa, ale on będzie żył w jakimś tam społeczeństwie, prawda, więc będzie mógł też stanowić zagrożenie dla danego społeczeństwa. Załóżmy, tak jak sam przykład dałeś tej właśnie sekty, no bo to przecież byli jacyś przywódcy, którzy stworzyli sektę, no i efektem tego było to, że oczywiście ta grupa ludzi popełniła samobójstwo, no nie? Tak, dokładnie. Także tak to jest. Ja bardzo dziękuję, że znalazłeś troszeczkę czasu i udało nam się spotkać na kanale. Również zachęcam wszystkich, żeby zaglądali do Twoich publikacji. Wiem, że też masz bloga, prawda? W związku z tym też w razie czego można Damiana wyszukać w internecie, dużo ciekawych rzeczy tam znaleźć i jakoś tę poszerzyć patrzenie na te kwestie związane ze zjawiskami nadprzyrodzonymi. Dziękuję ogromnie i wszystkim życzymy miłego dnia. Dziękuję, kłaniam się.